Witajcie serdecznie. Zanim moje figurki wyruszą w świat, chciałam Wam pokazać, co z tego wyszło. Dano mi tutaj się wykazać w swojej inwencji twórczej. Nie były to figurki pod konkretnego zwierzaka. Złożyłam w zasadzie z paru zdjęć tego psa. Tak samo dotyczyło to królika, tak jak ja sobie wyobrażam jakiegoś danego zwierzaka. Tutaj jest maltańczyk. Figurka jest cała na szkielecie z drutu, łapki się ruszają bez zmiany pozycji całej figurki. W ogonie też jest drucik. Figurka wykonana jest z wełny merynosa oraz alpaki. Wszystko jest mieszane. Tutaj taka charakterystyczna sierść na uszach, która jest u maltańczyka. Jedwabista i bardzo miękka. Głowa też się przekrzywia. Można zmieniać jej pozycję. Zrobiłam go w takiej fryzurce, której chyba jeszcze nigdy nie robiłam. Zawsze były te psy z kitkami, a tą chciałam, żeby można było zobaczyć, że umiem też jeszcze inne fryzury. Powiem Wam, że tak figurki tych właśnie psów, których się obcina, strzyże w zasadzie, są bardzo trudne, bo nie dość, że musimy zrobić figurkę, to jeszcze trzeba jakieś mieć umiejętności fryzjerskie jako takie, żeby nie porobić schodów i tak dalej. Ja jestem wyczulona na tym punkcie, jeżeli widzę jakieś psy ogólnie wystrzyżone tak, że mają totalne jakieś schody i w ogóle, no to się naprawdę rzuca w oczy. Starałam się, żeby nie narobić schodów, więc mam nadzieję, że mi to wyszło. Nie jestem jakimś profesjonalnym groomerem, jestem totalnym samoukiem. Nie umiem zbytnio strzyc, ale tak jak tutaj postarałam się, żeby to mniej więcej się trzymało jakoś kupy, żeby właśnie to były tutaj zaokrąglenia i tak dalej. Myślę, że całkiem fajnie wyszedł. No i teraz trzymajcie się. Mamy królika. Jest on stylizowany w zasadzie na takiego królika z Krainy Czarów, od Alicji z Krainy Czarów. Wymyśliłam sobie, że bo tak patrzyłam po zdjęciach, to ten królik jej miał w pozycję stojącą. No i chciałam, żeby też był w takiej pozycji stojącej, aby właścicielka mogła sobie do niego jakieś uszyć ubranko i tak dalej. Ja niestety nie mam tych zdolności. I zrobiony właśnie jest w takiej pozycji stojącej. Łapki się wyginają, także można mu jakiś kubraczek tutaj założyć. Uszy mają drut w środku, także można też je wyginać w różnych pozycjach. No i myślę, że całkiem fajny mi wyszedł. Jak Wam się podoba? Wszystko się tu rusza, bo wszystko jest tutaj na drucie. Bardzo fajna postać. Jeszcze trochę z bliska Wam pokażę. No świetno. Powiem Wam, że naprawdę będzie ciężko mi się z nim rozstać, no ale trudno. Zaraz go pakuję, no i leci daleko w świat. No i cóż, trzeba będzie się z nimi rozstać. Te dwa białaski jadą do nowego właściciela. No, powiem Wam, że naprawdę są świetne. Ten królik bardzo dużo mi godzin zajął. Nie wiem, nie liczyłam, ale myślę sobie, że ta wielkość jest naprawdę super. I jeżeli chcecie takiego królika, no to oczywiście są miejsca, ale już na przyszły rok, jeżeli chcecie takie duże figurki na szkielecie z drutu. Przedstawiam Wam tego słodziaka. Właśnie robię mu filmiki i będzie pakowany i wyrusza w podróż do swojego właściciela. Jest to figurka pamiątkowa. Jeżeli uda mi się, to wkleję Wam gdzieś tutaj z boku zdjęcie Tima, czyli pierwowzoru tej figurki. I mam nadzieję, że udało mi się te jego oczy, o które prosiła właścicielka, uzyskać. No powiem Wam, no jest przeuroczy. Figurka też wykonana jest połowicznie z wełny merynosów oraz wełny alpaki. Tak jak moje poprzednie figurki. No i mam nadzieję, że Wam się podoba. No, dla mnie jest rewelacyjny. Fajnie to wszystko wyszło.
Ta sierść jest taka posiwiała, jaka miała być. Ta faktura jej też jest taka istnie Shih Tzu, jakie posiada Tarasa. No to by było na tyle, jeśli chodzi o figurkę. Macie tutaj niebywałą okazję zaobserwować proces powstawania podstawy głowy. A dlaczego niebywałą okazję? Bo bardzo często zapominam w ferworze tworzenia w ogóle odpalić kamerkę. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Zaraz Wam pokażę, co wyszło mi z tej głowy kota, którą zaczęłam robić. I tu mam na razie podstawę i powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego, co mi wyszło. No tak zbytnio nie zobaczycie dużo, bo ten kot jest czarny, a dzisiaj mamy zachmurzenie, no ale mam nadzieję, że coś będziecie widzieć. O, na tym pokażę Wam na tym tle profil, czyli całkiem fajnie to wyszło. Patrzcie, nie łapie mi dobrze ostrość na to, że tak jest ciemno. No ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych podstaw głów, jakie kiedykolwiek udało mi się wykonać. Tutaj jest podstawa tułowia. Będzie kot siedzący, czyli wiecie, on ma taki jeszcze garbek z tyłu. To wszystko jeszcze powstanie. Tutaj się robi po piersie, ale jeszcze wszystko przede mną. I tutaj, jeżeli możecie jeszcze zobaczyć takie prześwity. I ja na podstawę tego wszystkiego, żeby nie marnować wełny, bo wiecie, no wełna jest droga, to kupiłam sobie już lata temu taką wełnę. O, coś mi się podziało, jakiś kłaczek. To jest taka wełna czesankowa, widzicie, nie jest dobrze oczyszczona, bo są w niej takie różne zielska i tak dalej, ale to jest mało na to zwracajcie uwagę, ponieważ ta wełna ogólnie bardzo się przydaje do tego właśnie, żeby zrobić sobie taką bryłę. Jest super sztywna ta bryła. Nie uzyskałam tego tak dobrze przy na przykład jakichś wypełnieniach akrylowych i tak dalej. Ta wełna jest super, a to jest taka wełna, ja ją kupiłam, powiem Wam, to jest wypełnienie używane na przykład do produkcji kolumn muzycznych i tak dalej. To szukajcie sobie nawet w tych działach budowlanych, bo to też są wełną się ociepla budynki. Także szukajcie coś w ten deseń. Wtedy za pół kilo płaciłam dosłownie chyba z 30-40 zł, czy za kilo nawet, ale to wiecie, to było parę lat temu. Dobra, także używajcie do środka takich właśnie wełen gorszej jakości, no bo po co Wam marnować tą dobrą na środek, jak i tak nie widać tego, tylko uważajcie na jedną sprawę, że teraz Wam powiem takiego tipa, którego chyba jeszcze nikomu nie mówiłam, że ten, kto ogląda, to ma właśnie ten plus taki, że będę właśnie tutaj różne takie tipy Wam mówić, które używam. Powiem Wam, że nie wszystkie powiem, ale takie, które mogę zdradzić, no to Wam zdradzę. Aby można było wyciągnąć tą wełnę na zewnątrz, żeby ona stworzyła sierść, to musimy zagłębić igłę głęboko na około 2 cm. I na razie, widzicie, tu mam takie prześwity. I jakbym teraz wbiła igłę odwrotną, zaraz tu znajdę coś takiego, taką igłę, to wtedy ja wyciągnę ten kłaczek, widzicie? Wyciągnę ten kłaczek jasny na zewnątrz. Dlatego musicie sobie tak wycyrklować mniej więcej, żeby z 2 cm zostawić grubości, żeby nałożyć na to wełny z tego koloru, którego chcecie i którego będzie sierść. Jeżeli będziecie używać oczywiście wełny tej igły odwrotnej. Bo jeżeli będziecie robić gładkiego, to nie ma znaczenia. To możecie sobie nałożyć na tamtą wełnę tą i będzie super. Będzie tak wyglądało tak jak teraz. Ale jeżeli chcecie zrobić sierść, no to musi być centymetr 2 właśnie grubości tej wełny, z której chcecie zrobić sierść, tak żeby właśnie nie wyciągnąć. No i wyciągacie wtedy pod kątem tą sierść, a nie tak
Bo oczywiście jak zagłębimy się znowu powyżej tych 2 cm, 1,5 to i tak wyciągniemy tą sierść inną, tą co jest pod spodem. Także robimy tak, żeby nie wyciągnąć tej sierści, która jest z tej wełny, którą użyliśmy na podstawę innego koloru. Także taki tu tip. I kto ogląda, ten ma. Dobrze, ja uciekam dalej. Myślę sobie, że ten filmik będzie właśnie złożony. Pewnie będę się powtarzać w tym filmie. No ale nie miałam pomysłu takiego, żeby to tak wyglądało, ale teraz właśnie wpadłam, że złożę taki cały proces powstawania i będę Wam na bieżąco opowiadać, z jakimi trudnościami się zetknęłam przy powstawaniu tej figurki kota. A mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej. Także uciekam dalej pracować. I widzimy się już w kolejnej odsłonie. Widzicie w kolejnej odsłonie. Tułów jest już pogrubiony. Wygląda tak. Ale widzę tutaj pewną nierówność. Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieć. Z tej strony jest bardziej wklęśnięty. Muszę tutaj to wypełnić, ponieważ jak będę dodawać nogi, to ta noga może się po prostu tutaj jeszcze bardziej zagłębić, będzie nierówna. Więc trochę muszę dodać wełny. No a tutaj tak robię sobie łapki. To są 2 łapy przednie. Na razie mam stópki porobione. Podstawy stópek w zasadzie. Tutaj jest reszta łapy aż do łokcia. Tutaj mam łapa tylna. Tutaj jest noga. Też do kolana. Tutaj dalej udo jest. Na razie są same podstawy. No ale będzie robione dalej. Na drucie jest, powiem Wam, najcięższa robota, ponieważ musicie uważać, żeby igłą nie trafić na drut, bo często sobie można złamać. I ja ostatnio sobie tak złamałam na poprzedniej figurce. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że się złamała, no ale się stało i naprawdę jak macie jakąś igłę, która jest ulubiona, a już nie wiecie skąd jest, bo macie już ją tyle lat, to jest najgorzej sobie złamać taką igłę. Bo potem nie wiecie właśnie skąd była i gdzie ją odkupić. Nieraz się nie da w ogóle odkupić drugiej takiej samej, także no jest ciężko. Zabieram się dalej z roboty. Tutaj ta głowa się nic nie zmieniła, bo jej nie ruszałam. Wczoraj pracowałam cały dzień w zasadzie nad tym tułowiem. Jest, patrzcie, jak zbity. Twardy, totalny kamień. Możecie sobie ubijać i nic z tego. Jest naprawdę rewelacyjny. I dzięki temu też mole Wam się nie czepiają, a jak już Wam się przyczepią, to tylko nadgryzą może trochę tutaj gdzieś z góry, ale cała figurka jest zabezpieczona, bo one nie wejdą do środka i nic Wam nie zrobią z tą figurką. No dobrze, to ja uciekam do dalszej pracy i widzimy się w kolejnej odsłonie. No i mamy piąteczek. Wczoraj nie za bardzo dużo podziałałam, ponieważ tak mnie zmęczyło psychicznie tworzenie na tym drucie, bo cały czas trzeba być skupionym, tak jak to wcześniej opowiedziałam, że zrobiłam tylko te łapy przednie, ale całkiem nieźle mi wyszło. No łap ostrość. O! W końcu uzyskałam też ten efekt zaokrąglonego palca, na czym bardzo mi zależało, bo to jest charakterystyczne u kotów. Psy nie mają takiego czegoś, a koty mają właśnie tak, że tutaj tak wyskakuje jeszcze do góry. Jeszcze będą opuszki palców, których nie mam. Także trochę roboty jeszcze jest. Tutaj zrobiłam tylko dalej kontynuację tutaj do uda. O, ale tak się zastanawiałam nad tym, jak to zrobić, żeby to udo wykonać. I są 2 szkoły. No u Japończyków widziałam to, że oni robią tylko ten spód i to kompletnie nie na drucie robią, tylko takie bez drutu. I tu macie udo takie też, same takie kółko i potem tylko dokładają do tego kółka pod spodem właśnie tę łapę. No ale ja stwierdziłam, bo jak zwykle ja lubię sobie utrudniać życie, że zrobię sobie to na drucie i dzięki temu
te łapy, jak one będą już dołączone do całości, będziecie mogli sobie na przykład trochę odchylić. No nie wiem, czy to będzie takie bardzo ważne dla kogoś, kto ma tą figurkę i ile będzie z tego korzystał. No ale wiecie, ja lubię takie bajery. No im więcej ma bajerów jakaś figurka, no to tym się różnia od innych. A tak to jakbym zrobiła to udo takie bez tego drutu i w ogóle łapki bez drutu, no to jak to się dołączy do całości, to jest takie, wiecie, zacementowane, już się tej pozycji nie zmieni. Nic się nie zmienia w tej figurce kompletnie. A tak to przynajmniej możecie sobie łapkę odchylić, odgiąć. Możecie, on jak będzie siedział, to też możliwe jest zrobić, żeby zrobić tę łapę, żeby ona tak wystawała na bok. A tak jak już jest tak na stałe, no to już nic z tym nie zrobicie. No i myślę sobie, że to jest świetny game changer, taki drucik. Także wracam do pracy. Trochę się namęczę. Tutaj zostało mi też do zrobienia. Tutaj łapa, tutaj przednia. Tam opuszki, ale opuszki chyba dołączę. Nie, teraz robię opuszki. Bo przecież jak już dołączę do całej figurki, to przecież potem będę musiała całą tą figurkę odwracać do góry nogami i te opuszki dokładać. No, to tak zrobię. Takie to właśnie są przemyślenia i zagwozdki. No ale wiecie, im właśnie dlaczego jest na drucie, dlatego właśnie, żeby można było cokolwiek tutaj zrobić jeszcze innego, żeby to nie było na stałe wszystko. Na tym się różnię ja od innych chwicujących, że właśnie dużo mam takich bajerów w tych figurkach, co mi też niestety utrudnia pracę, no ale co zawsze jest coś, co je wyróżnia od innych. Nie są wszystkie takie same na jedno kopyto. I ja osobiście lubię takie bajery w różnych rzeczach, żeby coś miało coś jeszcze dodatkowego, co nie ma ktoś inny. A to wiecie, czas zabiera, więc nie każdemu się chce w ogóle z tym bawić. A mi się chce. I wam chyba też wam się podoba takie coś, żeby te figurki miały takie cechy charakterystyczne. No i to coś fajnego, co można też z nimi coś porobić. A nie tylko tak, żeby stały przez całe wieki w tej samej pozycji i nic się tam nie zmieniło w nich. Dobra, uciekam pracować. Szkoda mojego gadania i tracenia czasu mojego i waszego. Co? W kolejnej odsłonie się widzimy znowu. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Jestem na takim etapie. Zrobiłam łapy przednie łącznie z opuszkami. Tu jeszcze były poprawki, bo pogrubiałam całą łapę, więc jest jeszcze grubsza niż była, ale mi się zdaje, że jeszcze trochę będzie. Tu oczywiście jeszcze będzie łokieć i tak dalej. I tu chciałam wam pokazać opuszki łap, jakie zrobiłam. No, wykonałam je w odcieniu takim, 2 odcienie jaśniejsze niż czarny, taki grafit, żeby to była taka imitacja przetartych łapek, jak zwierzęta chodzą sobie po ziemi. To samo zrobiłam na tylnych łapach, tu już widzicie, już jest z kawałkiem uda. Zaraz będę nadbudowywać to udo, żeby było pogrubione. Wiecie, tutaj te wszystkie mięśnie, jak kot siedzi. I tutaj tak samo opuszki łap, takie grafitowe. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Następnie będę składać to wszystko w jedną całość. Aha, uszy tworzyć. Uszy tworzyć i ogon. Ogon na drucie, także też trochę będzie pracy nad tym. No i na końcu ostatnia faza to będzie sierść. Więc to będzie około poniedziałku, wtorku. To wszystko, te wszystkie te etapy odłączenia w całość. Bo dzisiaj chyba zrobię uszy i ogon. Także połączę w poniedziałek wszystko w całość. No i już w zasadzie będzie tylko szlifowanie, tworzenie sierści i wymienię oczy. Oczy tutaj wymienię, bo te są na razie tak wsadzone, żebym mogła mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Ale oczy będą wymienione właśnie przez to, co opowiadałam wam na samym początku. No i tak to się prezentuje. Tu nos, łapy i uciekam do dalszej pracy. Muszę tutaj przyjść z małą dygresją. Podczas montażu zauważyłam, że na początku nie powiedziałam wam kompletnie, dlaczego ja wymieniam te oczy. W którymś filmie nagranym przeze mnie o tym mówiłam, ale prawdopodobnie go wykasowałam przez jakieś tam błędy, no i myślałam, że wam o tym mówiłam. No to o co chodzi?
Dlaczego wymieniam? Ponieważ to były takie testowe oczy i wstawiłam je dlatego, że podczas tworzenia czasami się zdarzało, że gdzieś machnęłam sobie igłą i zrobiłam rysę. No i to niestety dyskwalifikuje całe oko z wszystkiego, no bo jak potem z tą rysą gdziekolwiek mogę go wydać. I stworzyłam sobie na podorędziu jeszcze drugie takie oczy, a to są ręcznie malowane oczy. O, nawet paproszek jakiś się tutaj uwikłał. I to są oczy, które są zrobione ręcznie, więc nie ma drugich takich. I to były mieszane farby w tym jednym dniu i to są z jednego dnia, więc następnego dnia już nie będą takie same, nawet jak połączę sobie te same kolory. Także mam na podorędziu te same oczy, a ten kot ma tutaj taką ciapkę na oku, jak zauważyliście. To jest jego cecha charakterystyczna. No, także taka moja dygresja a propos oczu i dlaczego ja je wstawiłam inne. I staram się wsadzać zawsze na początku teraz inne oczy niż będą na końcu. Tutaj postanowiłam pokazać Wam proces powstawania takiej przeciętnej łapy kota. Przyspieszyłam ten proces, żebyście się nie zanudzili, ale myślę, że większość tutaj da się zauważyć, co tutaj powstawało, na co zwracałam uwagę i tak dalej. Na końcu macie porównanie łapy bez uda i z udem. Witajcie w ostatniej odsłonie. Jak wcześniej mogliście zauważyć, pokazałam Wam taki skrót, jak powstawały te tylne łapki wraz z tymi udami. Myślę, że całkiem fajnie mi wyszło. To są na razie takie gładkie, gołe nogi. Potem będzie powstawała sierść na nich. Tak samo wczoraj powstały już uszy
I polecam Wam zawsze, jak tworzycie uszy, jakiekolwiek, sobie zrobić szablon. Bo ja tych szablonów miałam parę. No zobaczcie, tutaj mam inne uszy, te były za małe. I się okazało, że trzeba przedłużyć. Potem jeszcze coś skrócić. Fajne właśnie to jest w tym, że sobie możecie przyłożyć takie ucho, szablon do głowy i zobaczyć, czy to w ogóle będzie pasować. Możecie sobie modelować jak chcecie, papier jest giętki, wszystko przyjmie, a nie musicie tracić wełny na to wszystko. A potem tak, pierw sobie robię jedno ucho, a potem drugie. Przykładam do tego drugiego. I jeżeli ktoś nie wie, jak tworzyć uszy, to jest na moim profilu. Gdzieś Wam tutaj oznaczę zakładkę z moim filmem, jak robić uszy kota. Bo jest taki filmik na moim profilu. Jakbym zapomniała, no to poszukajcie w playliście How to. Jutro będę wszystko łączyć w całość. Aha, jeszcze ucho. Będzie miało środek takiego ciała, taki cielisty, różowo, taki wiecie, kolor skóry. A jeszcze zapomniałam jedną rzecz. Zrobiłam ogon i tu jest taka próbka, jak będzie wyglądała sierść na tym. Żebym wiedziała, jaką grubość zrobić. Myślę, że jest dobra. A jak nie, no to będę już pogrubiać, jak już cały kot powstanie. Ja na samym końcu dodaję ogon, bo wtedy widzę całościowo proporcje i wtedy najlepiej jest dodawać właśnie na samym końcu już ogon. To co? Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie mojego tego filmu całotygodniowego. Myślę, że to jest taki całkiem niezły pomysł, żeby Wam pokazywać, jak powstaje figurka, tak mniej więcej krok po kroku, bo oczywiście nie zagłębiam się w jakieś szczegóły i tak dalej, bo to już jest materiał na jakieś kursy i tak dalej, ale zawsze staram się Wam przemycić jakieś takie rzeczy, żebyście sobie zobaczyli techniki. No i coś, co jest najważniejsze we wszystkim, a zawsze o tym zapominam ostatnio, to proszę Was o łapki w górę, bo to pozycjonuje mój film i też pokazuje się innym. I ostatnio też sprawdziłam, ile osób subskrybujących ma odhaczony ten dzwoneczek. Jeżeli odhaczacie sobie ten dzwoneczek, to też patrzcie, czy macie odhaczone wszystkie powiadomienia, bo jeżeli macie tylko ten dzwoneczek i nie macie powiadomień wszystkich, to jak wrzucam film, to nawet osoby, które mnie subskrybują, one nie widzą w ogóle mojego filmu. Także proszę Was, zajrzyjcie tam, czy macie ten dzwoneczek odhaczony z powiadomieniami, no i łapka w górę. I tak powinniście, za co Wam też dziękuję tym wszystkim, którzy to robią, zaczynać oglądanie mojego filmu już na starcie, dać łapkę w górę i oglądajcie tam dalej. Nie mam na razie reklam, bo nie zarabiam na moich filmach, ale być może, jeżeli będziecie zainteresowani dalszym oglądaniem moich filmów, może coś w tym kierunku się zmieni. Na razie nie kwalifikuję się do tego, żeby zarabiać. Także cieszcie się chwilą, póki jeszcze nie mam tyle reklam na profilu. No nic, uciekam. Dziękuję Wam za wszystko, za oglądanie do końca. I do następnego poniedziałku. Pa!